publikacją tego testu czekałem dłuższy czas, aż w końcu całkowicie o nim zapomniałem. Ale czy Audi A5 Avant to jedno z tych aut, o którym się szybko zapomina? Co ciekawe, nie, i postaram się to wytłumaczyć w moim teście. Zapraszam do oglądania. No dobrze, przejdźmy do konkretów, zaczynając oczywiście od bagażnika, ale zanim tam zajrzymy, rzućmy jeszcze okiem na sylwetkę nowego Audi A5 Avant. Muszę przyznać, że ostatnio styliści zaczęli przykładać się do swojej roboty i wiele kombi na rynku wygląda po prostu dobrze. Może są mniej praktyczne, bo linia dachu opada dość szybko, ale w końcu nie trzeba się ich wstydzić. A sam bagażnik ma pojemność 448 litrów, co jest dobrym wynikiem w tej klasie. Jego regularne kształty, haczyki i niezwykle praktyczne dźwignie do składania oparć z poziomu kufra dodatkowo podnoszą funkcjonalność. Pod podłogą jest sporo miejsca, ale w tym egzemplarzu praktycznie zostało całkowicie zagospodarowane przez elementy zestawu audio, wytłoczkę na dodatki i drobne duperele. Oczywiście jest złącze 12V, dodatkowe uchwyty do zamontowania siatek, a po złożeniu kanapy w proporcji 40-20-40 przestrzeń rośnie do 1369 litrów. Wynik bez rewelacji, ale w zupełności wystarczający. Kwestie praktyczno-bagażnikowe mamy z głowy, zajrzyjmy teraz na kanapę z tyłu i sprawdźmy, co Audi przygotowało dla pasażerów. A miejsca z tyłu, jak to w większości modeli z segmentu D Premium, jest wystarczająco, ale bez szaleństw. Na plus oczywiście bardzo wygodne uchwyty ISOFIX z zaślepkami na zawiasach. Wreszcie się nie zgubią i nie będą się tłukły w schowkach. Roletki w oknach, dodatek raczej z klas wyższych, ale bardzo przydatny i zasługujący na pochwałę. Siadamy i oceniamy przestrzeń. Tak jak można się spodziewać, kanapa zapewnia wygodną podróż, ale raczej dla dwóch dorosłych osób. Miejsca pod maksymalnie opuszczonym fotelem jest wystarczająco, ale ogromny tunel środkowy sprawia, że miejsce po środku jest raczej symboliczne. Mamy naturalnie nawiewy na kanapę z tyłu z osobną strefą klimatyzacji, 2 porty USB-C, siatki w oparciach foteli i obszerny, wygodny podłokietnik z uchwytami na kubki. Środkową część kanapy możemy złożyć, aby przewieźć dłuższe przedmioty. Funkcjonalność na 5. Są także dodatkowe haczyki, czy też uchwyt na dodatkową roletkę oddzielającą przestrzeń bagażową. A jak z jakością materiałów? W wielu miejscach są twarde, ale dobrej jakości plastiki, a im niżej, tym materiały przyjemniejsze w dotyku. Na podłokietniku mamy odrobinę pianki, a jakość spasowania elementów nie budzi zastrzeżeń. Tutaj Audi nie zawiodło. Kanapę mamy odhaczoną, czas przejść na fotel kierowcy i sprawdzić, co tam się kryje. A z przodu czeka na nas prawdziwa rewolucja i jeśli ktoś przez lata jeździł Audi A4 poprzedniej generacji, tutaj może się pogubić. Jest nowocześnie, dotykowo i trochę zbyt błyszcząco, ale po kolei.
Fotele w wersji S-Line zasługują na pochwałę, bo nie tylko wyglądają świetnie, to są również bardzo wygodne i dobrze trzymają w zakrętach. W ogóle pozycja za kierownicą jest moim zdaniem optymalna i każdy powinien znaleźć wygodne ustawienie nawet na dłuższą trasę. Ale tak czy inaczej deskę rozdzielczą zdominował panoramiczny, wolno stojący ekran Audi MMI. Składa się on z wirtualnego kokpitu o przekątnej 11,9 cala oraz 14,5 calowego ekranu dotykowego systemu multimedialnego. Opcjonalnie dostępny jest również trzeci ekran o przekątnej 10,9 cala dla pasażera, służący do obsługi mediów, nawigacji czy oglądania filmów. Rozwiązanie niemal identyczne jak w Audi A6 e-tron. Moje odczucia z obsługi też są podobne. System działa sprawnie, ale jego ergonomia i układ nie zachęcają do częstego eksplorowania funkcji. Ustawień jest sporo i trzeba się przyzwyczaić do układu, aby obsługiwać wszystko sprawnie i szybko. Mając auto przez tydzień, większość konfiguracji ogarnąłem pierwszego dnia i potem już do tego nie wracałem. Możemy sobie wybrać wzór sygnatury świetlnej, co jest ciekawe, ale wątpię, aby ktoś zmieniał wzory codziennie w zależności od humoru czy nastroju. Jak widzicie, opcji jest mnóstwo i moim zdaniem to zaleta, że można wszystko ustawić według swojego widzimisię. Zaletą nie jest za to brak fizycznego panelu do sterowania klimatyzacją. Wystarczyłoby chociaż kilka przycisków od temperatury, ale niestety wszystkim sterujemy z poziomu dużego ekranu. Tacka z indukcyjnym ładowaniem smartfona jest pod ręką, podobnie jak kilka podstawowych funkcji. Przemilczę ten wielki panel Piano Black i przejdę od razu do schowka, który jest trochę za płytki. Podłokietnik ma regulację, ale tylko góra-dół. Szkoda, że nie wzdłużnie. Schowek przed pasażerem jest pojemny i co równie ważne, wyłożony miękką tkaniną, która niweluje hałas przemieszczających się drobiazgów. Wspomniany opcjonalny ekran dla pasażera to dość kontrowersyjny pomysł i wielu kwestionuje jego sens. Wirtualne zegary są czytelne, ale fani klasycznej elegancji będą zawiedzeni. Brak możliwości zmiany motywu na bardziej tradycyjny może trochę przeszkadzać. Przyciski na kierownicy są połyskujące i dotykowe. Także jeszcze rzut oka po wnętrzu i sprawdzamy jakość materiałów. Ponownie, z jednej strony świetna jakość, z drugiej kolejny dotykowy i błyszczący panel do sterowania lusterkami i światłami. Ze skrajności w skrajność. Sprawdźmy jeszcze jakość montażu. Z jakością spasowania z przodu też bywa różnie. Albo twarde i stabilne jak kamień, albo uginające się pod lekkim naciskiem. Wyżyliśmy się na przedniej części wnętrza, czas teraz zajrzeć pod maskę. A pod maską skrywa się naprawdę fajna konfiguracja, bo testowany egzemplarz napędza 2-litrowy turbo doładowany silnik benzynowy TFSI o mocy 204 koni mechanicznych i momencie obrotowym 340 Nm, dostępnym w szerokim zakresie od 2 do 4000 obrotów na minutę. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 241 km na godzinę. A jak wypada spalanie? O tym przekonamy się już podczas jazd testowych po mieście, w trasie i na drodze ekspresowej. A jeszcze zanim wsiądziemy za kierownicę i ruszymy na pomiary spalania i jazdę testową, zobaczmy naprawdę fajny spektakl świetlny. Muszę przyznać, że Audi ostatnio potrafi w światła. Dzień wcześniej była fajna pogoda, a nazajutrz spadł ostatni w tym roku śnieg.
Taki mój fart, ale robota musi być zrobiona, więc ruszamy na miasto, gdzie pokonamy około 10 km i sprawdzimy średnie spalanie po pokonaniu tego dystansu. Mamy więc dłuższą chwilę, więc warto powiedzieć o tym aucie nieco więcej. Swoją drogą zmiany w nazewnictwie modeli, a od niedawna także wersji silnikowych w Audi wprawiają mnie w konsternację. Miało to wprowadzić porządek, tymczasem mam wrażenie, że projektanci z Ingolstadt sami nie do końca wiedzą, w którą stronę zmierzać i co kilka lat serwują nam nową koncepcję. W efekcie od teraz model A5 może występować jako kombi, podczas gdy A6 staje się autem elektrycznym z dopiskiem e-tron. Spróbujmy jednak odłożyć te nomenklaturowe zawiłości na bok i skupić się na jednej z najciekawszych nowości ostatnich miesięcy, bo bez wątpienia warto. Czyli wygląda na to, że nowe A5 to dawne A4, a A4 w przyszłości będzie elektrykiem, a może jednak nie. Chaos pogłębia fakt, że Audi A5 Avant, samochód od lat uwielbiany przez kierowców za mariaż elegancji, sportu i praktyczności, wkracza na zupełnie nowe terytoria. Większość z nas kojarzy A5 z atrakcyjnym coupé, ewentualnie z kabrioletem lub praktycznym sportbackiem, ale kombi? Owszem, w najnowszej generacji o oznaczeniu B10 Audi A5 będzie oferowany jako Avant i sedan. Tak czy inaczej trzeba przyznać, że nowe Audi A5 Avant prezentuje się znakomicie. Jego muskularna i dynamiczna sylwetka z wyraźnymi przetłoczeniami na błotnikach świadomie nawiązuje do legendarnego Audi Quattro, dodając autu nieco sportowego charakteru. W porównaniu z poprzednikiem A5 Avant ma nowy, krótszy grille single frame, który nadaje mu bardziej agresywnego wyrazu. Po jego bokach umieszczono reflektory LED, opcjonalnie oczywiście Matrix LED, tworzące nowoczesny front pojazdu. W zderzaku zintegrowano również prostokątny wlot powietrza, za którym ukryto radar systemów bezpieczeństwa. Z kolei po bokach znalazły się trójkątne wloty, które pełnią funkcję nie tylko estetyczną, na przykład mogą być wykończone w szaro-złotym kolorze, ale także poprawiają aerodynamikę. Zmieniły się również klamki drzwi, teraz są schowane, co podkreśla gładką linię nadwozia i sprzyja pływowi powietrza. Przyznam jednak, że takie rozwiązanie bywa niepraktyczne. Kasetowe klamki może i wyglądają nowocześnie, ale pojawiają się głosy, m.in. ze strony służb ratowniczych, że w razie wypadku mogą utrudniać szybki dostęp do wnętrza. A skoro o tym mowa, wróćmy na chwilę do opisu środka. Wspominałem już, że kokpit Audi A5 Avant wywołuje mieszane odczucia. Na pierwszy rzut oka projekt cieszy oko, a jakość materiałów jest całkiem niezła, jednak ogólne bardzo dobre wrażenie psuje nadmiar połyskującego plastiku Piano Black oraz miejscowe niedociągnięcia w spasowaniu, co wam zresztą pokazałem. Dotykowe panele na kierownicę błyskawicznie zbierają odciski palców, a przy mocniejszym nacisku potrafią poruszyć się na boki o milimetr lub dwa. To drobny, lecz irytujący zgrzyt w wizerunku marki Premium, która słynie lub słynęła z solidności. Być może to cecha egzemplarza testowego lub detal, który zostanie poprawiony w przyszłości. Zresztą mam taką nadzieję. Tak czy inaczej wnętrze zaprojektowano z myślą o komforcie i odrobiną sportowego charakteru. Z przodu znajdziemy dwa mocno wyprofilowane fotele, które w wersji S-Line mają wręcz kubełkowy krój i zapewniają naprawdę dobre trzymanie boczne. A szeroka konsola środkowa mieści selektor biegów, uchwyty na napoje i regulowany podłokietnik oraz połacie połyskującego plastiku. Ale dość o tym, przejdźmy do omówienia tego, co znajduje się pod maską. A pod maską naszego testowego egzemplarza pracuje dwulitrowy turbo doładowany silnik benzynowy TFSI o mocy 204 koni mechanicznych i momencie obrotowym 340 Nm, dostępnym w szerokim zakresie od 2 do 4 tysięcy obrotów na minutę. Jednostka cechuje się wysoką kulturą pracy i świetną elastycznością. Współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią S-Tronic, która zmienia biegi szybko i dość płynnie. Napęd na 4 koła Quattro gwarantuje pewność prowadzenia, precyzyjny układ kierowniczy daje dość dobre czucie drogi. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 241 km na godzinę. To wartości, które pozwalają na sprytowe emocje, kiedy tylko mamy na to ochotę. Co do spalania, z tym bywa różnie i
Najgorzej jest oczywiście w mieście, choć przy spokojnej jeździe można zejść poniżej 10 litrów. Zresztą zbliżamy się do końca naszego pomiaru i po około 10 km po mieście średnie zużycie paliwa to 9,3 litra na 100 km. A teraz sprawdzimy sobie spalanie na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Pokonamy 10 km, a potem sprawdzimy, jaki jest wynik. Wracając jeszcze do napędu. To naprawdę dobre połączenie, które pasuje do charakteru auta. Napęd Quattro zapewnia nie tylko trakcję w trudnych warunkach, ale też sporo frajdy. Byłem szczerze zaskoczony, gdy podczas dynamicznego włączania się do ruchu w połowie zakrętu tył z zaskakującą ochotą zaczął zarzucać. Nie wystarczyła lekka kontra, aby auto wróciło na tor, ale nie spodziewałem się, że w zasadzie cywilny A5 Avant potrafi tak zatańczyć i wywołać zdziwienie u kierowcy konkurencyjnej marki na B. Okazuje się, że to Audi tak potrafi, a wyobraźmy sobie, co będzie z S5 albo RS5. To dopiero będzie zabawa. No dobrze, ale ile to wszystko kosztuje? Takie widełki od niecałych 200 do ponad 300 tysięcy złotych, tak w skrócie. Zresztą nie jest tajemnicą, że cenniki marek premium są niezwykle elastyczne. Najtańsze Audi A5 Avant z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 150 koni mechanicznych i napędem naprzód kosztuje 188 600 zł. Wersja 204-konna z przednim napędem to wydatek 214 300 zł, a dopłata do napędu Quattro wynosi 10 000 zł i zdecydowanie warto ją ponieść. Oczywiście to dopiero początek, bowiem cena wyjściowa testowanej konfiguracji to 224 300 zł, a po dodaniu kilku pakietów z łatwością szybuje w okolice 300 tysięcy złotych. Czy to dużo? Zależy, bo możemy skonfigurować auto zupełnie pod siebie. Ale na chwilę przerwijmy, bo już pokonujemy 10 km drogami podmiejskimi i średnie spalanie wyniosło 7,2 litra na 100 km. A na koniec jeszcze 10 km drogą ekspresową. Wróćmy jeszcze na chwilę do cen, bo ostateczną kwotę na rachunku windują pakiety opcji, a najciekawsze to z pewnością pakiet Exterior za blisko 11 tysięcy, Technology za 21 tysięcy czy Tech Pro za ponad 37 tysięcy złotych. Wystarczy kilka kliknięć i cena szybuje pod sufit. Czas na krótkie podsumowanie. Z doświadczenia wiem, że wysoka cena nie zawsze idzie w parze z pozytywnymi emocjami. Jeździłem autami za 500 000 złotych i więcej, którymi po kilku dniach byłem po prostu zmęczony. Były też tańsze, którymi mógłbym jeździć na co dzień. Do której grupy należy nowy Audi A5 Avant? Na szczęście zdecydowanie przychyla szale na swoją korzyść. Ma swoje wady, jak wszechobecne piano black we wnętrzu, drobne potknięcia jakościowe i wysokie spalanie w mieście, ale przyjemność z jazdy, poczucie komfortu i specyficznej opieki nad kierowcą są w tym aucie niezwykle silne. I być może właśnie za to niektórzy będą gotowi zapłacić ponad 300 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze sprawdźmy spalanie na ekspresówce. 7,3 litra na 100 km. Dzięki za oglądanie i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów.